when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj trochę o ostatniej decyzji Fedu o podniesieniu stóp procentowych po raz kolejny. Parę słów o nowych airdropach, a tak naprawdę o misjach do tych airdropów, które już gdzieś tam nas interesują. Dalej spojrzymy sobie oczywiście na pewne altcoiny, a na koniec takie moje krótkie zdanie na temat mojego ostatniego materiału z Mike'em Satoshim, kiedy rozmawialiśmy tam o naszym spotkaniu z ministrem rozwoju oraz technologii. Także takie plany na dzisiejszy materiał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i przechodzimy do meritum. Bitcoin poniżej $30,000, 29 411 dolarów, Ethereum 1871. Najlepiej na rynku altcoinów radzi sobie Stellar, 12% w górę, Synthetix również oraz XDC Network, 11% w górę i 55% w ciągu ostatnich 7 dni. Najgorzej Toncoin, Theta Network oraz Trust Wallet. Szału tutaj nie ma, raczej nic konkretnego się nie dzieje, to zobaczycie też na wykresie dominacji Bitcoina, na wykresie Bitcoina, że no rynek delikatnie stoi w miejscu. Gwei na poziomie 20 to też taka kluczowa oznaka tego, że właśnie na rynku nie dzieje się nic specjalnego. Przejdźmy na wykres Bitcoina. Tutaj cały czas w okolicach tych $30,000 gdzieś się bujamy. Ja mówiłem, że raczej spodziewam się spadków niż wzrostów i dzień później czy 2 dni później wyszła jakaś informacja, chyba z tym BlackRockiem. Był ten wystrzał do góry, później zjazd, no i teraz faktycznie spadek do średniej, kroczącej 50-dniowej, no i tutaj się fajnie od niej odbiliśmy. Gdzie to dalej nas zaprowadzi, czas pokaże. Ja na Bitcoinie żadnych pozycji tutaj nie rozgrywam, Bitcoin jest akumulowany, czasem jak ktoś wpada z jakichś, nie wiem, afilacji, kupujecie na przykład jakiś portfel sprzętowy ode mnie, to często te firmy wypłacają jakieś te procenciki właśnie w Bitcoinie, więc kumuluję sobie je i gdzieś tam leżą na Ledgerze. Co do oczywiście tych portfeli sprzętowych, to zachęcam, żeby zobaczyć poprzednie materiały. Ostatnio o Kipki mówiłem, o SecuX Wallecie, także możecie nadrobić te materiały, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Tutaj wrzucę miniaturki tych materiałów, żebyście wiedzieli, do jakich filmów się odnoszę w tym momencie. Jeszcze jak jesteśmy przy portfelach, to przypomniało mi się w sumie o konkursie współorganizowanym z BitGetem. Mówiłem tam, że koszuleczka Juventusu z BitGetem jest do wygrania i na moim Twitterze wypisałem dwa te nazwy konta, te UID wasze i nikt się nie zgłosił po tą koszulkę. Ani pierwsza osoba, która wygrała, ani druga, więc w tym momencie daję jeszcze 2 dni tym osobom na zgłoszenie się do mnie, a jeżeli nie, no to osoba, która tutaj zostawi komentarz z hashtagiem BitGet i jakiś tam komentarz dopisze i oczywiście jest zarejestrowana z mojego linku na tą giełdę, no to wygra taką koszulkę. Ja tą osobę po prostu wybiorę. Zostając jeszcze w temacie Bitcoina, to Tim Draper dla Fox Business powiedział, że czeka nas jedna z najciekawszych dekad, jakie tylko możemy sobie wyśnić, ponieważ Bitcoin zmieni sposób, w jaki odbywa się handel, w jaki sposób rozliczamy się i mówi tutaj o po prostu zamianie waluty fiat na Bitcoina. On oczywiście jest whale'em bitcoinowym, kupił kiedyś od rządu amerykańskiego kupę bitcoinów, no i to naprawdę zwiększyło jego majątek, także teraz sobie tak może mówić i nikt z nas nie ma prawa się śmiać z jego krzaczastych brwi, no bo jest takim wielorybem bitcoinowym. Także no ciekawa tutaj informacja. Oczywiście ten wywiad sobie znajdziecie w pełni na YouTubie. Dalej, Glassnode wrzucił nam ciekawą informację, świeżutka informacja ze wczoraj, że widzimy tutaj niesamowity odpływ bitcoinów. Największa dystrybucja w historii, jeżeli chodzi o wieloryby, 148 000 na miesiąc odpływu. Chodzi tutaj o wolumen na i z giełdy i ta wartość od 30 maja spadła o 255 000 bitcoinów. Także tutaj ogromny odpływ tych bitcoinów. Tutaj ktoś to skomentował nade mną. Widzicie, że Binance to podobno sprzedaje, żeby oczywiście ludzie nie odkryli ich oszustwa i prania brudnych pieniędzy i tak dalej. O Binance jeszcze dzisiaj parę informacji będę miał w dalszej części tego materiału, no bo jest to naprawdę gorący temat. Dominacja Bitcoina, no tutaj mieliśmy fajny drop i altcoiny w pewnym momencie poskakały nam od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, ale zatrzymaliśmy się na tych 50%, delikatnie poniżej. Także trzeba czekać na kolejną zmianę tutaj na wykresie i spadek tej dominacji, aby altcoiny ponownie mogły zacząć rosnąć. No i dobra, przejdźmy do tego tematu, który zapowiadałem. Fed w dniu wczorajszym, pewnie to już słyszeliście na Twitterze, jeżeli nie śpicie pod kamieniem, no to pewnie już macie tą informację w swojej głowie, podniósł stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych, więc dużo osób spodziewało się tej podwyżki, stąd też giełda amerykańska, do której zaraz przejdziemy, ani wykres Bitcoina nie zareagował na to zbyt mocno. Nic szczególnego się tutaj nie wydarzyło, bo większość właśnie obstawiała taki wynik.
Powell powiedział też, że tak naprawdę będą kierowali się w temacie kolejnych podwyżek danymi, które będą spływały do nich, w temacie zatrudnienia oczywiście, inflacji i tak dalej, więc nie może w tym momencie powiedzieć, czy to już jest koniec podnoszenia stóp procentowych, na razie jest taka pauza. To było akurat pozytywne w tej jego przemowie, więc trzeba czekać po prostu na kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie, z tego co mi się wydaje, chyba we wrześniu. Nawet to dla Was teraz sprawdziłem. Tak, faktycznie jest to kolejne spotkanie dopiero we wrześniu, 19-20 września, także w sierpniu tutaj tego spotkania nie będzie. Wakacje, wiadomo, że nuda, nic się nie dzieje. Trzeba poczekać po prostu, jak sytuacja się rozwinie. Piotr Kuczyński tutaj jeszcze skomentował, że Fed zgodnie z oczekiwaniem stopy 25 punktów bazowych w górę. Powell nadal mówi, że wszystko zależy od kolejnych danych. Długa droga przed nami, we wrześniu możliwa zarówno podwyżka, jak i pauza, ale rynek chce, tak jak zapowiadam, słyszeć tylko pauza, skoro nie ma stop, indeksy rosną. No i co do tych indeksów, no to faktycznie S&P 500 tutaj tragedii nie ma po tej informacji, praktycznie na zero w porównaniu z początkiem sesji i końcem tej sesji. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to tutaj 0,5% w dół, ale to raczej korekta tych ostatnich wzrostów, no bo Nasdaq tutaj ciśnie niesamowicie i jest całkiem blisko swojego ATH. Tutaj ATH na poziomie 16 772, mniej więcej byliśmy już na prawie 16 tysiącach, także Nasdaq tutaj spółki technologiczne bardzo mocno do przodu, no ale chociażby tutaj taka Nvidia wybiła już dawno swoje nowe ATH, Nvidia ciągnie bardzo mocno ten rynek 100 spółek technologicznych, więc cały indeks oczywiście też bardzo mocno do góry. I jeszcze dolar amerykański, zobaczmy sobie jak wygląda dolar amerykański na wykresie tutaj. Mówi się, że w momencie kiedy ten indeks dolara oczywiście osłabnie, no to wtedy rynki zaczynają rosnąć. I sprawdźmy sobie ile w tym prawdy. Tutaj mamy szczyt powiedzmy 29-28 września 2022, no i Nasdaq 30 tutaj, 30 no to była cena no blisko dołka, tak, może to nie był sam dołek, ale to było 10 900 punktów, najniżej mieliśmy 10 600 punktów, więc jak ktoś tutaj zaczął akumulować faktycznie przy tym szczycie indeksu dolara amerykańskiego, no to jest teraz 50% na plusie, jeżeli nie grał na żadnej dźwigni. A w przypadku S&P dołek był tutaj na poziomie 3488, no tutaj taka szpila, ale 30 września to był poziom 3575, więc tutaj też to się sprawdziło. I jeszcze zobaczmy na wykresie Bitcoina, jak to sobie wyglądało. Tutaj 30 września 18 700, także był jeszcze jeden drop, natomiast cena praktycznie 100% od tamtego poziomu, no może nie 100%, z 80% od tamtego poziomu urosła, no więc faktycznie tak jak wtedy się mówiło, że to jest dobry wskaźnik, no to po czasie okazało się, że był to bardzo dobry wskaźnik, także czekajmy na dalsze ruchy tutaj na indeksie dolara amerykańskiego. Dalej, nie do końca wiadomo, czy te Stany Zjednoczone chcą nas tam, w sensie kryptowalczarzy i rynek kryptowalut, biznes kryptowalutowy u siebie w kraju, czy też nie chcą. No i dużo kongresmenów ostatnio naciska na pana Gary'ego Genslera, to wiemy. I w tym momencie kongresmeni przyklepali taki dokument regulacyjny w Stanach Zjednoczonych. Partia Republikanów, że tak powiem, z tym wyszła, z tą propozycją. Zostało to przegłosowane głosami 35-15. I tak naprawdę ma to stworzyć jasne kryteria kategoryzacji właśnie kryptoasetów, tak? Czy są securities, czy są commodities. Oprócz tego jeszcze kilka innych kwestii zostało tam poruszonych w tym dokumencie. Także coś tutaj w dobrą stronę się posuwa. Gary chyba ma trochę mniejszy wpływ na to wszystko, co teraz się dzieje. Politycy wzięli w końcu sprawy w swoje ręce i zaczynają w końcu coś robić pozytywnego w stronę tego rynku kryptowalut w Stanach Zjednoczonych i jakoś go chcą wreszcie uregulować. Także tutaj dość pozytywna informacja dla rynku. I mówiłem wam o Binance'ie. Binance zamierza ponownie wrócić do Japonii. Po prawie dwuletniej przerwie mają oni wrócić do Japonii i ponownie rozpocząć tam działania. Także to jest oczywiście dla Binance'u pozytywna informacja. A z drugiej strony, no niestety, ale mają wypaść z Niemiec. Również mają się cofnąć z Austrii, z Belgii oraz Holandii. O tym to już wiemy, tak? Więc no tutaj rynek japoński jest zapewne większy niż te kilka, które wymieniłem przed chwilką. W Japonii dużo osób handluje na kryptowalutach, dużo osób korzysta z kryptowalut, z różnych giełd, które tam w Japonii działają. No i jeżeli Binance tam wróci, to faktycznie sporo wolumenu może sobie nowego wytworzyć. Ale, pan tutaj, Parrot Capital porównuje FTX-a i Binance'a i daje czerwone flagi w temacie giełdy Binance. Ja zrobiłem 2 filmy, czy nawet 3 filmy o Binance'ie, które mówią, że mają problemy, są cały czas oskarżani w kolejnych miejscach o pranie brudnych pieniędzy,
wycofywane są im licencje z różnych krajów, to wiemy. No i on tutaj porównał, tak, Binance'a i FTX-a. Audytorzy uciekli, BNB porównuje do tokena FTT, tylko akurat tutaj podobno Binance nie zabezpiecza się tym tokenem, tak jak to robił sam Bankman. Fejkowe KYC, AML, kłamią odnośnie audytów, użytkownicy są ignorowani, media są ignorowane, te same oszukańcze banki. No i oczywiście wał na stablecoinie, mowa tutaj wcześniej było o BUSD, teraz o TrueUSD, które tak naprawdę zastąpiło BUSD, tylko z tego powodu, że Paxos musiał przestać emitować tego stablecoina, ponieważ taką decyzję dostał ze Stanów Zjednoczonych. No także czarne chmury gdzieś cały czas są nad tym Binance'em. Ja powiedziałem wam już wcześniej, nie uciekam z tamtej giełdy, natomiast większość kapitału jest zabrana. Najlepiej oczywiście trzymać swoje środki na portfelach sprzętowych, no i tylko wtedy, kiedy musicie jakąś transakcję dokonać, przelać sobie te środki, dokonać tej transakcji i z giełdy się wycofać. No chyba że robicie day trading jakiś, no to niestety musicie być przygotowani na to, że te pieniądze na giełdzie będziecie trzymali. Kolejna informacja od Parrot Capital mówi tutaj o stracie kapitalizacji USDC, no bo naprawdę już ten zjazd jest ogromny. Zobaczmy sobie, jak wygląda kapitalizacja tego stablecoina. Chcemy kapitalizację, maksymalna kapitalizacja to było 55, no i teraz zjazd do 26, także gdzieś te stablecoiny uciekają. Na pewno nie uciekają do BUSD, no bo wiemy doskonale, że BUSD się wycofuje z rynku. Do Tethera, czy uciekają? Tether 83 miliardy kapitalizacji. Zobaczmy, jak to historycznie wyglądało, kiedy ta kapitalizacja była największa. No i wydaje się, że teraz ta kapitalizacja jest największa. Także zobaczcie, jaki jest odwrót z tego złego Tethera, który jest przecież scamem, który jest lewym stablecoinem, nie poparty kompletnie niczym. Kapitał z tego bezpiecznego stablecoina, jakim w teorii jest USDC, gdzie udziały w tej firmie Circle ma BlackRock przecież, kochany, który powiedział, że ludzie powinni trzymać 75% majątku w Bitcoinie, coś takiego ostatnio rzucili, no to jednak ten kapitał wraca do Tethera, a nie do tego USDC. Ciekawy na pewno temat, cały czas trzeba to obserwować. No i okej, parę słów o WorldCoinie, nowy altcoin, który po prostu jak burza wszedł na wszystkie największe giełdy kryptowalutowe. Został on chociażby tutaj wylistowany na Binance. Jest on dostępny też na całej masie innych giełd i ma ogromne wolumeny. Wszedł od razu do top 100 na CoinGecko. Możemy sobie zerknąć, jak on w tym momencie performuje. WLD token? Nie, już 138 miejsce, przepraszam. No to już faktycznie się wycofał z tej setki. Przez chwilę był w tej setce, natomiast teraz jest na miejscu 138. I tak, bardzo wysokie miejsce jak na nowy token. No i są osoby, które bardzo mocno cisną, że ten token sobie dobrze poradzi, że to jest przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Ja nie oceniam tutaj aspektu spekulacyjnego, bo aspekt spekulacyjny już zadziałał. Token jest na wielu dużych giełdach. Token ma ogromne wolumeny, ma dużą rozpoznawalność, ma ogromną bazę klientów tak naprawdę. Został stworzony w ogóle ten token przez twórcę ChatGPT, więc gościa, który w ostatnim czasie zebrał największą ilość użytkowników aplikacji w historii w najkrótszym czasie. Ale oprócz tego jest wokół niego mnóstwo kontrowersji. Angelina tutaj napisała wpis o Oli Crypto, przypomniał mi o tym projekcie. Na dole wrzucam krótki artykuł dla tych, którzy w ogóle nie znają tematu. A teraz, jako że się nie znam, to się wypowiem. Prosto, szybko, jak to tylko baba umie. Trzeba mieć coś z głową, żeby za bezwartościowy token, wart tyle co wizję twórców, oddać dobrowolnie ważną część swojej prywatności i bezpieczeństwa. Tutaj jest ten artykuł. Skanowanie oczu i tworzenie identyfikatora biometrycznego. Ten identyfikator jest następnie używany, aby zapewnić, że każda osoba otrzyma sprawiedliwą część tokenów WorldCoin. Projekt obiecuje przesunąć granice technologii blockchain, aby zapewnić bardziej sprawiedliwy krajobraz finansowy. Wzniosłe hasła, które nie mają szans urzeczywistnić się w realnym świecie. Śmierdzi mi to komuną na blockchainie. No i faktycznie wygląda to tak, że za skan tęczówki swojego oka dostawaliście, ja chyba teraz nie pamiętam, 25 tokenów. No to obecnie było to kilkadziesiąt dolarów. I za takie coś ludzie się sprzedają, ustawiają się w kolejkach, jak widzicie tutaj, po to, żeby zeskanować swoje oko. Debilizm. To jest ogromna baza danych biometrycznych, gdzie w połączeniu z gościem, który tworzy OpenAI, sztuczną inteligencję, dajemy im za frajer dane do po prostu testów, tak? Cholera wie, w jaki sposób oni to wszystko wykorzystają. Mówi się o tym głośno, że Elon Musk kupił Twittera po to, żeby zbierać potężne ilości danych do swojej firmy AI, którą przecież tworzy. No a z drugiej strony teraz powstaje WorldCoin, który w połączeniu z OpenAI nie wiadomo do czego w przyszłości może tutaj doprowadzić. Na razie zapewne do niczego, ale w przyszłości cholera wie, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Inwestycyjnie, spekulacyjnie
have fun. Natomiast żeby korzystać z tego faktycznie tutaj, no to jest głupota. I jeszcze słowo może króciutkie o tokenomii tego projektu. Ten projekt ma kapitalizację w tym momencie rzędu 242 milionów dolarów. I to wszystko przy tym, że tylko 1% tokenów jest w obiegu. Token ma max supply na poziomie 10 miliardów, a circulation supply to jest tylko 110 milionów. Więc jest to cholernie wysoka kapitalizacja jak na 1% tokenów dostępnych tutaj w obiegu. No, kpina, jakby żart, ale tak jak mówię, spekulacja rządzi się swoimi prawami. Zobaczymy, jak większość tokenów zostanie uwolniona i jak to wszystko będzie wyglądało, bo myślę, że ta cena wtedy spadnie na pysk. Ale jak będzie, to zobaczymy. Dobra, mówiłem wam, że trochę o tych airdropach. Ready to Rumble wrzuca taki post. Odyseja, Voyage kampania. Nie, tym razem saga od X Polygon DeFi. No nic, trzeba będzie to robić. Ma to trwać 6 tygodni. W tym samym tweetie pada sformułowanie Future Drops. Więc oczywiście trzeba tutaj klikać, jeżeli ktoś z was chce się załapać pod ten airdrop. Dalej, kolejny temat, no to jest ZK EVM Saga, w której przez kilka tygodni będziemy wykonywać zadania i zdobywać NFT-ki. Więc trzeba tym tematem też się zainteresować, jeżeli ktoś od ZK Syncu chce dostać airdropa. Kolejny temat od Starknetu. Tutaj też jakieś questyki są do zrobienia. I czwarty temat, nowy NFT od Venom Network. Także są to akurat tematy, które mnie interesują, bo akurat te kilka dosłownie airdropów klikam. No i niestety znowu nas to zmusza do poświęcenia kolejnych środków i czasu, a cholera wie, czy my w ogóle kiedykolwiek coś z tego dostaniemy. Oczywiście tu wszędzie są ukryte, wiecie, smaczki, druczki, że będzie airdrop, będzie token, będzie to, tamto, siamto. Czy tak będzie, to czas pokaże. No pewnie się zmuszę do tego, żeby to robić, chociaż nie chcę już mi się, powiem wam szczerze, klikać tych transakcji na tych portfelach. No ale życie. Jak to ma przynieść potem jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów łącznie, no to jestem w stanie się poświęcić. Oczywiście tak pół żartem, pół serio. Zobaczymy, czy faktycznie to będzie miało sens. Dalej, some major news from yesterday. Tutaj kilka ciekawych informacji. Salazar ETH zebrał, więc oczywiście możecie sobie to poczytać. Ripple stało się najczęściej handlowanym altcoinem roku 2023 podobno. Dalej, można w tym momencie zarabiać bitcoina za chodzenie wokół głównych takich miast przez aplikację S-Miles. Tutaj Elon Musk powiedział, że X będzie oferował cały finansowy świat w następnych miesiącach, więc możliwe, że będzie można, nie wiem, akcje, kryptowaluty kupować przez Xa. Bardzo ciekawe. I tak dalej, i tak dalej. A jak jesteśmy jeszcze przy panu Elonie Musku, to zobaczcie. Podobne te logo? To z tym. No bardzo podobne. To jest jakiś artysta, który te logo ma już 2 lata na swoim Twitterze, na swoim Xie. No i napisał on nawet pod postem, gdzie Elon Musk mówił o tej zmianie loga, że wiesz co, moglibyśmy się dogadać, trochę niefajnie. Ja z tego już korzystam, przeszło 2 lata. Koniec końców do niczego tutaj nie dojdzie, bo ten Unicode jest dostępny, to jest dostępna czcionka, więc jakby Elon Musk miał pełne prawo do tego, żeby wykorzystać to. Trochę śmieszne, że nie poświęcił nawet, nie wiem, $10, żeby wymyślić coś nowego, tylko wziął sobie gotowca. A drugi temat, no tutaj jest oczywiście taka reklamówka tego Xa, tak, zmiany. I Floix tutaj wrzucił informację, że skopiowali jakby cały styl z jakiegoś template'u Envato. Także też za friko praktycznie zrobili sobie film reklamowy nowej platformy. Elon Musk po prostu w pełnej krasie. No i jeszcze sytuacja z dnia chyba wczorajszego. Elon zmienia nazwę Twittera na X, nie informuje nikogo o tym, każesz natychmiast zmienić logo na budynku na nowe. Pracownicy to robią na szybko, stawiają więc dźwig bez uprzedzenia nikogo, blokując drogę, policja przyjeżdża, przerywa pracę i przesłuchują pracowników. Praca nie zostaje wznowiona, do wyjaśnienia na budynku pozostaje samo R. Zespół R znowu błysnął. No. I na koniec obiecałem wam komentarz do tego mojego wczorajszego filmu z Mike'iem z serii Uwaga Krypto. Widzicie, Mike tu już postawił za sobą pewne 2 zdjęcia. Więc oczywiście, jak to dużo osób twierdzi, przeszliśmy już do PiS-u, tak jak to Mike napisał w tytule swojego filmu wczorajszego, swoich kryptonewsów. Oczywiście wiele osób zaczęło już pisać komentarze obrażające nas, nawet nie oglądając początku tego filmu, gdzie Mike mówi, że to jest żart przecież, bo taki ma humor. No i wiecie, z jednej strony fajnie, bo napisaliście dużo motywujących komentarzy, że poszliśmy tam, że próbujemy cokolwiek zrobić i zarówno ja, Mike i cała reszta ekipy, która tutaj była na rozmowie z ministrem, tak to traktuje. Nikt z nas nie ma jakichś oczekiwań, nie wiadomo jakich, że cokolwiek zmienimy. Warto porozmawiać, warto spróbować, a jak to się zakończy, tego tak naprawdę nie wiadomo. Są już komentarze, zostaliśmy omamieni po prostu przez ministra i obiecał nam nie wiadomo co, a prawda jest taka, że nam nic nie obiecał,
Nie było tam żadnych końców konkretów, mamy się spotkać ponownie i rozmawiać dopiero o jakichś zmianach. Ale oczywiście lepiej hejtować w komentarzach, lepiej pisać wyzwiska, lepiej już tutaj nas obrażać od sprzedawczyków, od pisowców, od nie wiadomo kogo, bo poszliśmy porozmawiać. Nikt nam za to nie zapłacił, poświęciliśmy swój czas, swoje środki, nikt nam nic nie obiecał i tak jak minister powiedział Tomkowi przed spotkaniem, jeżeli uważamy, że to jest zagrywka polityczna, możemy się spotkać po. Oczywiście mógł tak powiedzieć, żeby to nasze nastawienie było lepsze, tak? Pozytywniejsze, że o widzicie, mógłby się z nami spotkać po. Prawda jest taka, że według sondaży Prawo i Sprawiedliwość i tak zdobędzie najwięcej mandatów w Sejmie. Może już nie będą tutaj mieli teraz pełnej władzy, tak jak w tej kadencji. Natomiast możliwe, że ten minister akurat na swoim stołku zostanie, więc warto z nim rozmawiać, jeżeli ten człowiek dalej za Ministerstwo Rozwoju będzie odpowiadał. No a tak jak mówię, lepiej tutaj pisać komentarze. Dajecie się rozgrywać naszej władzy, władzuni. PiS przed każdymi wyborami stosuje tą samą taktykę. Zapraszanie pielęgniarek czy jakichś bardziej specjalistycznych branż na nic nie warte spotkania. No okej, ale czy tobie to przeszkadza coś? Czy ty masz z tym jakiś problem? Czy ktoś kazał ci dupę ruszyć na to spotkanie i zapłacić swoimi pieniędzmi, żeby tam pojechać? Nie. Czy wy, oglądający ten materiał, kryptowalciarze, głosujecie na PiS? Zapewne bardzo mały procent, więc im to kompletnie nic nie zmieni. Przecież w waszych głowach chyba to, że pewna grupa z branży pojechała na takie spotkanie z ministrem, raczej nie zmieni waszego nastawienia do całej partii i nie zaczniecie zaraz na nich głosować, tak? No chyba, że się mylę i jesteście tak naiwni. No super. Fajnie, że próbujecie, ale przed wyborami to powinniście odmówić tego spotkania i poprosić o termin po wyborach. Teraz robicie im tylko darmową kampanię. Przykro, ale niestety tak to wygląda. No to ponownie ci mówię, kolego, tutaj, jaką kampanię? Kogo miałaby przekonać taka rozmowa nasza z ministrem, aby oddał głos na tą akurat partię? Ja nie mówię, że jeżeli coś się dużego zmieni i ktoś z kryptowalczarzy stwierdzi, okej, nie wiem, wprowadzili jakieś rozwiązania na blockchain faktycznie, chcą to implementować. W przyszłości, jeżeli się uda porozmawiać z innymi ministerstwami, może jakaś obniżka podatków, może coś innego, to kogoś to faktycznie przekona. Natomiast teraz po takim pierwszym spotkaniu, no to nie róbmy sobie jaj, że jakiekolwiek tutaj zmiany w waszych głowach zajdą. Także super, że większość z was propsuje to spotkanie i w ogóle takie spotkania, bo czy to będziemy robić my, czy ktoś inny się będzie spotykał i próbował coś w tym temacie kryptowalut w Polsce zrobić, to jest super. Ja nie muszę być za to odpowiedzialny, ani Mike, ani Sławek z Kangi, ani cała reszta chłopaków, bo wszyscy chyba gramy o to samo, żeby po prostu ten blockchain i krypto się w Polsce rozwijały, żebyśmy nie zostali w tyle. Tyle z mojej strony, dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego materiału, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz odnośnie tej koszulki, pamiętajcie, możecie też ten komentarz zostawić, no i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!